Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Uwaga, coraz mniej czasu na spadki na giełdach. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Uwaga, coraz mniej czasu na spadki na giełdach. Zakończyliśmy handlowanie wrześniowymi instrumentami pochodnymi. Rynek jest wolny od tego nawisu, ale także weszliśmy w drugą połowę września. I jak widzimy na wykresie, który jest w tle, okazuje się, że na razie jesteśmy mniej więcej na poziomach z sierpniowego zamknięcia, czyli mijają kolejne dni, kolejne okresy podczas handlu na rynkach finansowych i jakoś nie widać spadków indeksów giełdowych i to jest zastanawiające, bo coraz mniej jest czasu na spadki na giełdach. I to pomimo tego, że rentowności amerykańskich obligacji stają się coraz wyższe. Rentowności rosną. Okazało się, że po poprzednim tygodniu, kiedy mieliśmy do czynienia z ważnymi wydarzeniami, doszło do przejścia poziomu 4,25, wyjście nad poziom 4,30. Sygnalizuje, że rynek ma ochotę na dalsze wzrosty rentowności amerykańskich obligacji, co według rynku ma być największym zagrożeniem dla wyceny spółek giełdowych. Dlatego też uwaga, chociaż jest coraz mniej czasu na spadki na giełdach, to jednak fundamenty, czyli wzrost rynkowej stopy procentowej, może w każdej chwili takie spadki uruchomić. Naprawdę to jest największe zagrożenie dla popytu, dla byków na giełdach papierów wartościowych na całym świecie. Natomiast dlaczego jest coraz mniej czasu na spadki na giełdach? Ponieważ ze statystycznego punktu widzenia, na podstawie prawie 100-letnich obserwacji, wrzesień to dla indeksu Standard & Poor jest najgorszy miesiąc do inwestowania. Na razie jesteśmy na poziomach 0 w ujęciu od samego początku tego miesiąca, natomiast z każdym kolejnym dniem będzie mijać czas na potencjalne wywołanie tendencji spadkowej. Widzimy coraz większą relatywną odporność indeksu Standard & Poor na rosnące stopy procentowe, o czym przed chwilą była mówiona, chociaż rynek zakłada, że gdyby doszło do poziomu 4,5% na rentownościach amerykańskich dziesiątek, to jest aż 75% prawdopodobieństwo, że wywołałoby to jakieś konsekwencje rynkowe, jakieś spadki indeksów giełdowych. Ale czy tak będzie? Będziemy to testować w czasie rzeczywistym już w najbliższym czasie. Widać bardzo wyraźnie, że indeks Standard & Poor sięga teraz już poziomów tych najbardziej optymistycznych prognoz na 2023 roku, który był na samym początku tego roku tworzony przez strategów na Wall Street i takie zachowanie indeksów giełdowych sygnalizuje, że ten popyt na ryzyko ma charakter długoterminowy, a nie jakiś średnioterminowy albo też krótkoterminowy impuls. I teraz, kiedy już rozważamy to, co się może wydarzyć, warto posiłkować się z tymi statystykami coraz bardziej. Co prawda, wrzesień to jest najgorszy okres do inwestowania na rynkach akcyjnych podczas całego roku. Tak mówi nam statystyka już z prawie 100 lat. Natomiast kiedy zobaczymy, jak na przestrzeni ostatnich bardzo wielu lat od zakończenia II wojny światowej zachowywały się indeksy giełdowe, kiedy w pierwszym kwartale rynek rósł o więcej niż 7%, okazywało się, że był ogromny potencjał na kontynuację tendencji wzrostowej i widzimy tutaj prawdopodobieństwo zbliżone do 95%, że cały rok będzie bardzo udany dla rynków akcyjnych na całym świecie. Kolejna ciekawa statystyka. Co się działo z indeksem giełdowym, kiedy w pierwszych 100 dniach sesyjnych indeks giełdowy rósł? Okazywało się, że mamy potencjał ku temu, żeby wygenerować prawie 25% wzrost w ujęciu rok do roku. Kiedy zobaczymy na inną statystykę, która nam mówi, co się dzieje z indeksem Standard & Poor, jeżeli mamy do czynienia z pierwszym półroczem wzrostowym o więcej niż 10%, to jest ogromnie prawdopodobne, prawdopodobieństwo przekracza 75%, że cały rok
zakończy się wzrostami, że trzeci kwartał i czwarty kwartał także będziemy mogli zaliczyć do udanych i na chwilę obecną wygląda na to, że ta statystyka się spełnia. Więc ten tydzień oraz oczywiście kolejny będzie tutaj decydował o losach i o potencjale tego, co się wydarzy w końcówce tego roku. A dlaczego ta końcówka jest taka ważna? Ponieważ jak widzimy tutaj na tym wykresie, mamy do czynienia także z cyklem prezydenckim. No i podczas tego cyklu prezydenckiego, rok przed wyborami prezydenckimi, ten rok jest najlepszy dla indeksów giełdowych i widać to tutaj na tej podstawie tej statystyki prawie od 100 lat, że rok przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, a właśnie teraz tak mamy, jest najlepszy do inwestowania na rynkach akcyjnych. I na tym wykresie mamy także schemat, który jest realizowany właśnie teraz przez indeks giełdowy. Pytanie jest, czy ten schemat się teraz powieli, ponieważ gdyby miał się powielić, to końcówka tego roku powinna być fenomenalna, powinna być fantastyczna, powinna dać bardzo dużą dodatnią stopę zwrotu. No i moje pytanie jest takie, czy rynek będzie lekceważyć wzrost rynkowych stóp procentowych? Czy rynek nastawia się na to, że końcówka tego roku, jako że to jest rok przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, faktycznie potwierdzi tą statystykę, którą widać na wykresie. I zwróćmy także uwagę, jak mało teraz w mediach jest o tym, że dalsze wzrosty są bardzo prawdopodobne. Ja nie zauważam teraz, żeby przeważały głosy na temat kontynuacji tendencji wzrostowej. Raczej przewagę mają ci, którzy liczą na nawrót spadków, na powrót do tendencji spadkowej. Myślę, że ta przewaga sygnalizuje, że warto zwrócić uwagę, że jednak analiza statystyczna faworyzuje, szczególnie w tym roku, by cały rok był niezwykle optymistyczny i ważny i dobry dla indeksów giełdowych na całym świecie. Myślę, że jest naprawdę bardzo duże prawdopodobieństwo, około 80-85%, że powieli się w tym roku schemat, który jest widoczny na tym wykresie, czyli że wraz z upływającym wrześniem będziemy się zbliżać do tego najbardziej optymistycznego okresu podczas całej rynkowej historii kalendarzowego roku i w takiej sytuacji będzie zwiększało się prawdopodobieństwo jeszcze bardziej, że końcówka tego roku będzie wzrostowa i że zakończymy cały rok na maksimach tendencji wzrostowej, która już może być nazywana hossą na Wall Street. I bardzo ciekawa obserwacja, którą znalazłem na Twitterze blogi Bossa, gdzie była ewidentnie pokazywana sytuacja, że w sytuacji, kiedy tak wyraźnie spadał indeks strachu, to ze statystycznego punktu widzenia jest to zwykle początek długiej serii wzrostu cen akcji, ponieważ rynek lubi, kiedy na rynku nie widać jakichś okresów niepewności i właśnie z takim okresem zaczynamy mieć do czynienia właśnie teraz. No pytanie, czy ta statystyka się powieli? Na chwilę obecną rośnie prawdopodobieństwo, że właśnie tak się stanie. Ten cykl prezydencki moim zdaniem jest teraz kluczowy. A jeżeli będziemy rozpatrywać inne indeksy giełdowe, to zwróćmy uwagę, że dzisiejsza sesja na indeksach giełdowych w Azji jest generalnie neutralna. Moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że giełda w Europie, czyli indeks DAX, wróci nad poziom 16 tysięcy punktów, a gdyby tak się stało, to jeszcze bardziej wzrośnie prawdopodobieństwo, że i Europa będzie wyciągała indeksy giełdowe tak wysoko, jak tylko się da, a warszawski parkiet powinien na tym skorzystać, ponieważ wzrost globalnej presji na ryzyko powinien sprzyjać popytowi na ryzyko także na polskie akcje. I jeżeli jesteśmy przy polskich aktywach, to widzimy, że tutaj na razie dzisiaj o poranku niewiele się dzieje, a piątkowe zamknięcie przyniosło nam potwierdzenie znaczenia tych oporów, na których teraz się znajdujemy, a rynek będzie musiał wkrótce podjąć decyzję, a w tym tygodniu mamy Fed, przypominam, i on będzie decydować o losach amerykańskiego dolara, więc pośrednio także o rynku krajowej waluty, plus
Warto zwrócić uwagę, że inwestorzy liczą na to, że będą następne obniżki stóp procentowych i już kalkulują, wyceniają w wartości polskiego złotego to, że będzie w październiku następne cięcie stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Dlatego też wycena krajowej waluty będzie pod presją z jednej strony, ale z drugiej strony rynek boi się o interwencję polskich władz w celu niedopuszczenia do dalszego bardzo skokowego wzrostu zmienności par powiązanych ze złotym. I polskie obligacje na sam koniec, które pokazują nam, że mamy cały czas relatywnie z siłą, mamy do czynienia z presją na polskie obligacje, że tutaj na razie nic nowego się nie dzieje. Odsyłam do piątkowego popołudniowego materiału podlinkowanego tam w prawym górnym rogu, gdzie jest zdecydowanie więcej na temat, jak interpretować zachowanie polskich obligacji jako też dyskontowanie perspektyw inflacyjnych. A dzisiaj o godzinie 14 poznamy core inflację dla naszego kraju za sierpień. Jeżeli ona spadłaby poniżej poziomu 10%, byłoby to bardzo optymistyczne i sygnalizowałoby przyspieszenie presji na rzecz dezinflacji w naszym kraju, na inflacji konsumenckiej, którą poznamy też za 2 tygodnie. No i teraz rynek światowy, jako że presja na rzecz wzrostu rentowności amerykańskich obligacji trwa, więc widzimy także presję na rzecz umocnienia umocnienia amerykańskiego dolara względem euro, a sam euro-dolar testuje ważne wsparcie w rejonie 1,0650. Przypomina miejsce, gdzie przebiega dolne ograniczenie półrocznego kanału wzrostowego, więc naprawdę przed rynkiem wybór i musi podjąć rynek decyzję, a jako że mamy Fed, jako że mamy w tym tygodniu ważne wydarzenie, więc prawdopodobnie do środy rynek będzie dość spokojny i będzie czekał z ostateczną decyzją, co robić z tym kanałem, do informacji, które poznamy z amerykańskiego banku centralnego. Natomiast widzimy, że duzi gracze, spekulanci stają się znowu, mają znowu długą netto pozycję na amerykańskim dolarze. Jest to pierwszy taki przypadek od marca tego roku. Ciekawostka to zbliżanie się pary dolar-jena do poziomu 150, gdzie pamiętamy, w poprzednim roku były interwencje walutowe w celu umocnienia jena japońskiego. Natomiast to, co nie jest logiczne w sytuacji, kiedy obserwujemy presję na rzecz umocnienia amerykańskiego dolara, to zachowanie ceny złota, która jakby nie chciała się dalej umacniać. Cena złota nie chce spadać, a zwykle w sytuacji, kiedy euro-dolar spada, to cena złota powinna także spadać. Na chwilę obecną taka tendencja nie jest obserwowana. Tendencja raczej tutaj nam pokazuje ochotę na wzrosty i taka rozbieżność, taka anomalia to jest pewnego rodzaju ostrzeżenie. Natomiast myślę, że rynek oczekuje na tą decyzję Fedu i na to, co się może wydarzyć, dlatego też potencjalny dalszy ruch na amerykańskim dolarze i na złocie powinien być ze sobą skorelowany, ale dopiero po środzie. Natomiast obserwujemy także zachowanie ceny miedzi, gdzie mamy także test ważnych poziomów oporu i od ich losów będzie zależało to, co się wydarzy na rynkach kapitałowych na całym świecie. Warto zwrócić uwagę, że cena ropy naftowej także idzie coraz bardziej w górę. Jesteśmy na poziomach najwyższych od listopada, a na Bitcoinie próba obrony wsparcia faworyzuje i wzmacnia ochotę na to, żeby powielić presję na rzecz ryzyka na całym świecie i myślę, że to jest scenariusz bazowy. Próba dalszych wzrostów, próba zaatakowania oporu 27,5 tysiąca dolarów jest naprawdę scenariuszem tutaj, który powinien być rozpatrywany jako scenariusz bazowy dla tej najbardziej popularnej kryptowaluty. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć!